Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać fajne zagronko, natomiast z nagrywaniem jestem troszkę spóźniony, bo wcześniej odpalałem pozycję, dużo wcześniej. Pozycja była gdzieś po południu odpalana, teraz jest już prawie otwarcie Ameryki. Książkowy setup, jedna kreska, to jest najfajniejszy setup, który znam ogólnie. Zaryzykowałem tutaj, powinienem zbierać dopiero poniżej VWAP-a ten setup, natomiast zebrałem wcześniej, bo ten setup najczęściej mi wchodzi właśnie, czyli mamy jakby jeden mniejszy szczyt, potwierdzenie tutaj w tym miejscu, czyli większy szczyt i wtedy zaczyna się właśnie wybijanie tej kreski. I to jest właśnie mój książkowy, najlepszy setup, jaki mogę tylko rozegrać. Z dokładkami będę czekał, bo temat wygląda tak, jest tutaj gap przetestowany aktualnie i z racji tego, że jest ten gap już przetestowany, mamy zaraz otwarcie, no to może być ryzykownie zbierać tutaj dalej shorty, ponieważ otwarcie może zasugerować całkiem co innego. Tym bardziej, że zobaczcie, na H4 mamy potężną H4 już zbudowaną, która się kończy o 16 i H1 również jest potężna, bo sporo tutaj mocy poszło na shorty, tak? Targety z H1, jakie tutaj widzę na tą chwilę, to oczywiście tutaj te swingi. No, fajnie by było zobaczyć coś takiego, przetestowanie weekly low tutaj, nie? Mocny zjazd, ale dzisiaj może na to nie być wolumenu, ponieważ zobaczcie, na S&P jest raptem 100 tysięcy, a zaraz mamy otwarcie z racji tego, że jest święto w Stanach Zjednoczonych, więc nie spodziewam się jakichś większych ruchów. Zobaczę, może tutaj dołożę coś na przetestowanie low z piątku. Ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ponieważ jeżeli cena utrzyma się fajnie poniżej tych 25 tysięcy, co robi teraz, czyli nie będzie jakiegoś mocnego rewersala, no to jak najbardziej celuję tutaj. I niżej na kolejnych hajdynkach gdzieś tutaj będę się dokładki robił na potwierdzenie tego low. Więc zobaczcie, temat prosty. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Czyli setup, czekamy na potwierdzenie close, bo close jest bardzo ważny. I teraz czy close będzie wybroniony, czy cena pójdzie niżej, wróci, przetestuje ten close i wtedy będziemy zbierać dalej pozycje na shorty. Ponieważ jeżeli close utrzyma, jeżeli będzie mocna presja dalej sprzedających, czyli niżej zamknięcia z piątku, to oczekuję dalszych spadków. W ten sposób, to jest taki scenariusz bazowy, który sobie na dzisiaj rozkminiłem. W ten sposób można sobie linię poprowadzić, ewentualnie tak jeszcze w dół. Dobra, teraz temat wygląda tak, że jest jakiś range. Zobaczcie, zaznaczyłem sobie go nawet. Teraz cena musi podejść w górę, ewentualnie dołożę tutaj do pozycji lub cena zejdzie tutaj i dopiero dołożę w tych okolicach na niższe poziomy. Wolałbym zobaczyć taką sytuację, że tutaj wybite zostanie to high lokalne. Wtedy będzie taka pułapka jakby na kupujących i wtedy poniżej dopiero tego miejsca chciałbym dołożyć pozycję na odklepanie okrągłego poziomu 24700. I zobaczymy, czy po prostu to nastąpi, czy zwyczajnie będę się tutaj gdzieś zaraz dokładał niżej. Ok, fajnie to leci, ale jest jeden mały problem, bo zobaczcie tą H1. No w tej chwili mamy do zakończenia H1 20 minut. I teraz no po prostu się odpalili i lecą z racji tego pewnie, że będzie wczesne zamknięcie, więc każdy tutaj jakoś tam czy likwiduje pozycję, czy otwiera shorty, dlatego rynek sobie spada, nie? Temat jest tego typu, że ewidentnie widzę, że gdzieś w tych okolicach tego knota będzie zatrzymanie ceny prawdopodobnie. No fajnie by było, jakby to zweryfikowali, tak jak mówiłem na początku. No ale no ja nie mogę w tej chwili dołożyć pozycji, ponieważ jest to zbędna sprawa na tą chwilę. Muszę czekać na rozpoczęcie kolejnej H1, czyli to będzie coś takiego wyglądało. Tu się pojawi knot i to będzie kolejna H1, tak? W ten sposób. Czy ja bym chciał w okolicy tego knota zebrać się na dokładce. Zobaczymy też, jak się zamknie ta H1. Jeżeli się zamknie tak mocno jak teraz, zamknie się w ten sposób właśnie coś takiego, ewentualnie malutki knocik od dołu, no to jest ok jeszcze, nie? I tutaj będzie kolejny knot i w ten sposób chciałbym się zebrać, tutaj dokładkę zrobić, nie? Na tą chwilę czekam, nic nie robię, jeszcze zostało 20 minut, oni się będą prawdopodobnie tutaj pomału pykać, ten ruch będzie słabnąć, tak, tutaj gdzieś może jakiś ręcz jeszcze będzie, dopiero później podbitka i ewentualnie w dół i zobaczymy, czy się zbiorę na dokładkę. Może być sytuacja tego typu, że oni w 20 minut zjadą to do low, tutaj, tak, zrobią tak, zweryfikują to low z piątku, no i tutaj będzie sprawa jasna, bo wtedy wychodzę z pozycji i już nic nie dokładam, no bo po prostu nie ma warunków do tego, żebym ja dołożył do pozycji. Dobra, cena troszkę odbiła. Tak jak mówiłem, troszkę może nawet za dużo, ponieważ znowu cena wyszła nad close, ale jest tutaj VWAP, także spokojnie. Jeszcze w okolicach VWAP-a mogę dołożyć do pozycji na te dwa mikrokontrakty. Niedługo będę się przestawiał w break-even tutaj, żeby już nie oddawać, żeby nie wchodzić na stratę, bo jest dzisiaj wczesne zamknięcie, więc nie chciałbym tutaj nic walić.
Z większego interwału cena stoi na EMA21. Być może teraz zaryzykuję nawet jeden mikrokontrakt. Zobaczymy, czy tu cena zejdzie poniżej EMA21. Jeżeli wchodzić w pozycję, to akurat teraz, ponieważ zobaczcie, kształtuje nam się kolejna H4, knot i tak samo jest z H1. Idealne miejsce teraz na wejście w pozycję. Ewentualnie mogę się jedynie pomylić co do kierunku, ale timing jest bardzo dobry. Po 16, gdzie nowa H4 się rysuje i my chcemy być w tej nowej H4. Dobra, wybronili EMA, więc odkładam dokładkę na później. Czekam teraz aktualnie na VWAP. I zobaczymy. No target mam dalej tutaj na tym low. Ciężko to będzie dotrzymać do tego low, bo już 16:20, chciałbym o 17 wyskoczyć z pozycji, więc docelowo może tutaj dociągnę na tej dokładce, ewentualnie troszkę niżej, ale tu jest 24,700, od którego wcześniej odbili mniej więcej, więc no trzeba będzie tutaj uważać. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Dobra, pomalutku trzeba się szykować do zabezpieczenia pozycji, bo poniżej tego low już nie będę chciał ryzykować więcej, ponieważ już jest no, blisko do 17, więc teraz tak, sytuacja wygląda tego typu, że jeżeli tu zobaczę mocną reakcję, to po prostu mnie wytnie z pozycji. Będę chciał ją zabezpieczyć w miarę blisko po zebraniu tego dołka. Dokładkę zrobiłem dlatego, że sugerowałem się tym, że tutaj był range, więc docelowo zobaczcie po volume profile. Widzicie ten volume profile? W tym momencie tutaj jest największy handel. Widząc ten range, oczekiwałem tego, że no, będzie jakaś korekta, natomiast oczekiwałem korekty do VWAP-a i wtedy dopiero dołożyć. Natomiast zobaczyłem, że no, ewidentnie tutaj rynek słabnie, zejście poniżej close, poniżej średniej, więc postanowiłem znowu otworzyć pozycję na shorty. Więc docelowo patrzyłem, co robi cena i jak reaguje cena. Ten impuls był oczywiście troszkę mylący, natomiast no, ta reakcja z początku, czyli ta H1 mocna, zasugerowała mi tutaj właśnie pewność co do tego rozegrania. Teraz jak będę się zabezpieczał jak najkrócej. Chciałbym z tego trade'a 500 dolców wyciągnąć, więc jak najkrócej będę chciał się zabezpieczać. Zrobię to zaraz tutaj z Wami. Chodzi mi o reakcję tutaj na dołku. Ja podejrzewam, że to będzie sytuacja tego typu. To będzie ściągnięte i będzie mocna reakcja w górę. No nie liczę tutaj na jakąś mocną reakcję w dół. Zobaczymy zaraz, jak to się będzie tutaj klarować. Gdyby to był normalny dzień tradingowy, mógłbym sobie pozwolić na trzymanie pozycji dłużej, czyli nie byłoby zamknięcia o 19, tylko o 22 normalnie. No to oczywiście bym tutaj starał się ten trade jeszcze podtrzymać dłużej. Natomiast trzeba tutaj się wykazać rozsądkiem, jeżeli chodzi o early close i zamknąć tą pozycję w miarę wcześniej. Szczególnie, że nie jest to jakaś duża pozycja, ale ta pozycja jest ciągnięta aż z tego miejsca gdzieś tutaj otwierałem tą pozycję, więc patrzę również na doła, patrzę również na S&P, no wszystko leci w dół, jedynie doł jeszcze nie przetestował gapa i to jest dla mnie ciekawe, ponieważ no liczę na to, że doł też przetestuje gapa, tak jakby ostatnim indeksem, bo on jest najmocniejszy. Chciałbym dotrzymać tego trade'a do momentu, kiedy doł przetestuje tego gapa, ale no jako mocny indeks może tego nie zrobić. Więc też dołem się nie sugeruje, a bardziej S&P. Co robi S&P? S&P spada też również do tych dołków. Już Wam pokazuję. S&P wygląda tak, że zobaczcie, tutaj mamy też ten dołek po H1, więc tym się sugeruje i zobaczymy, jak to będzie ściągane, czy S&P i Nasdaq ściągną razem to low, czy nie, czy będą tu jakieś dywergencje między indeksami. To też jest oczywiście dla mnie bardzo ważne. Ok, i teraz bardzo ważna reakcja, co się tutaj stanie na tym low. S&P również się nie może z tego wybić i tak gdzieś będę chciał pozycję zabezpieczyć. Tylko potrzebuję jeszcze mocniejszego impulsu. Ok, zabezpieczam to w ten sposób. Nawet w ten. Bo myślę, że tutaj będzie reversal właśnie, tak jak to teraz jest. Dobra. Spoko. 500 dolców ściągnięte z rynku. Early close, tak jak chciałem. Nie ma jeszcze 17. Super pozycja zamknięta. Bardzo, bardzo fajny, udany dzień. Oby takich było więcej. Dobra, to myślę, że w tym nagraniu już się natłumaczyłem, jeżeli chodzi o koncepcję rozegrania. Rozegranie było książkowe. To jest książkowy setup, jeżeli chodzi o rozegranie jednej kreski. Fajniej by było, jakbym rozgrywał to pod VWAP-em, ale byłem mocno przekonany do tego setupu. Tutaj było drugie wejście, to nie dużo niżej, tak, ale pewniejsze, tak. To widać, że VWAP po prostu nie utrzymał tego i tutaj było fajny setup, tutaj był tutaj stop loss, wejście w tym miejscu i również dobry setup by był, nawet kasując trade'a na close. To też by było ok.
Ja mam tendencję do długiego trzymania trade'ów i wyciskania maksa z trade'u. Niekiedy się to nie opłaca, ponieważ wykres zawraca momentum rewersalowe i po prostu wybija mnie z trade'u. No ale dzięki temu, że potrafię dokładać właśnie do pozycji zyskownych i trzymać długo trade'y, to w długim terminie daje mi to naprawdę fajne zyski. A pamiętajcie, że w day tradingu chodzi o długi termin zysku, a nie miesiąc czy dwa na plus, a potem miesiąc czy dwa na minus. To do niczego nie prowadzi. W skali roku, dwóch musimy być, 3, 5, 10 lat musimy być na plusie jako traderzy. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. Dobra, trzymajcie się, w tym nagraniu to będzie wszystko. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.